Z Warszawy do Szczecina, tam przeładunek Gratów, Świnoujście, prom do Ystad i jeszcze 450 km w górę mapy do Hamburg-Sund. Kolejny poranek upłynął nam na składaniu sprzętu. Zacząłem od najtrudniejszego, czyli próby rozstrzygnięcia, czy brać obiektyw szerokokątny, czy makro. Już w bazie ogarnęliśmy część mokrą. Flaszki, automaty, skrzydła i suchary. Agary wszystko to zwiózł do portu i mogliśmy załadować się na statek. Gdy rzuciliśmy cumy i ruszyliśmy kanałem na północ, spokojna woda i mega widoki uśpiły trochę naszą czujność. Do tego stopnia, że co po niektórzy wzięli się za dłubanie w sprzęcie. Tyle, że był to złudny spokój. Po zmianie kursu na zachodni i wyjściu za zbawczej osłony wysp zaczęło się. Silny wiatr, rozkołys otwartego morza i niewielkie wymiary statku w sumie dały upiorne 40 minut walki o zachowanie śniadania. Ale wszystko się kiedyś kończy, nawet żyganie. Po wejściu między wyspy woda znów uspokoiła się, a my mogliśmy zacząć nakładać na siebie kolejne nurkowe graty. Skoczyłem do wody i wreszcie otoczyła mnie wszechobecna zieleń. Wizura nie powalała, ale już po chwili dostrzegłem pierwsze formy życia. Poświęciłem im chwilkę, a potem opadłem trochę głębiej, by zerknąć, co tam chłopaki znaleźli. Tyle, że niczego nie mogłem dostrzec, bo ślimak, którego podobno upolowali, miał jakieś 5 mm. Ruszyłem więc dalej, uważnie przepatrując porośnięte ukwiałami dno, aż natknąłem się na wężynkę. Cierpliwie znosiła moją obecność, czekając aż skończą filmować. Podejrzewałem, że nawet trochę jej się podobało to pozowanie. Potem, gdy na liściu brunatnicy zobaczyłem nogi kraba, mogła wreszcie odetchnąć. Wróciłem na chwilę do świata makro, próbując uchwycić w kadrze jakieś dziwne stwory. Ale nim na dobre zorientowałem się, kto tu jest kim i co warto nagrywać, moją uwagę przykuł ruch po prawej stronie. Zerknąłem i z zaskoczeniem zobaczyłem mątwę. Opadała tak bezradnie i nieskoordynowanie, jakby dopiero uczyła się pływać. W końcu jednak zebrała się w sobie, troszkę ogarnęła i z większą gracją ruszyła w ciemną tonię. Winda. Moje ulubione urządzenie od czasu, gdy mieszkałem w bloku na 4. piętrze bez tego udogodnienia. Dobiliśmy do brzegu jednej z wysp, bo czas już był najwyższy na małe co nieco. Trzeba było nabrać przecież sił przed drugim nurkowaniem. Następnego dnia wiało jeszcze mocniej. Na dodatek padało. Aby pognębić nas do końca, zamiast katamaranu dostaliśmy małą, jednokadłubową blaszankę. Początek w kanałach był nie najgorszy, ale po wyjściu na otwarte morze powiedzieć, że nami bujało, to tak jakby nic nie powiedzieć. W końcu jednak dotarliśmy do celu. Czym prędzej wskoczyłem do wody i nie oglądając się na nic i na nikogo, pomknąłem w dół, tam gdzie wreszcie nie bujało. Po drodze mijałem jakieś lokalne odmiany hatifnatów, kraby, ryby. No tak, ryby. Pomarańczowa tasza zmusiła mnie do zwolnienia tempa. Pływała powoli i dostojnie, niewiele sobie robiąc z mojej obecności. Co prawda trochę raziło ją światło lamp, ale znalazła na nie sposób, po prostu odwracając się do nich tyłem. Odpuściłem rybie, bo wkoło wciąż dużo się działo i chłopaki fotografowali jak najęci. Najwyraźniej nie brali jeńców, ale nie było czemu się dziwić, skoro samych krabów było tu kilka rodzajów. I jeszcze ukwiały o niesamowitych kolorach i kształtach, rozgwiazdy i sporo innych stworów, których nawet z grubsza nie potrafiłem nazwać. A potem gdzieś z pomiędzy brunatnic wystartował statek obcych. To był pierwszy znak, że najwyższy już czas wracać na powierzchnię. Drugim było ciśnienie w pęcherzu.